Cześć, z tej strony Maciej z Motorlandu. Dzisiaj dla Was mały teaser, bo pewnie nie wiecie, że postanowiliśmy zainwestować jeszcze w jedną markę kładową, która nazywa się GBB, ale żeby ten kład nie był taki przypadkowy, czy żeby te kłady nie były takie przypadkowe, to postanowiliśmy przed wprowadzeniem je na rynek dać je w ręce oswojonego jeźdźca, którego znacie, nie wiem czy lubicie, trochę kontrowersyjny, ale na pewno zna się na swojej robocie, czyli Piotr R. A przed Wami GBB 1000 MAD, czyli błotniak. Zapraszam serdecznie do oglądania. Witam Cię, Maćku. Witam serdecznie wszystkich moich widzów i widzów kanału z Motorlandu. Ci, co śledzą uważnie mój kanał, to już może tam przychwycili, że coś u mnie stoi. To ta właśnie niespodzianka, tak jak widzicie, jest to chiński kład. Nie jest to Can-Am tym razem, chociaż może Was ten wygląd trochę zmylić. Ci, co znają markę Can-Am, nawiązuje to akurat mi się bardzo podoba, lubię ten styl. Co do wyglądu, słuchajcie, nie będziemy się może jakoś tak rozwodzić, ponieważ wygląd to jest kwestia gustu. Jedni lubią tak, inni lubią inaczej, ogólnie, spójnie. Mi na przykład ten kład osobiście, zawsze to powtarzam, nie jest to tajemnicą, przypadł do gustu, może dlatego, że jest tak. Przód znany, z mojej ulubionej marki oczywiście Can-Am. Wyciągarka też, jak widzicie, wyciągnięta na zewnątrz, czyli w razie czego w błocie macie fajny tutaj dostęp do tego, nie musicie tam wkładać ręki. To też wiadomo, skąd to zostało podejrzane. Akurat ja jestem za tym, żeby te dobre rozwiązania trafiały do tych chińskich marek, bo wtedy wszystko jest prościej, łatwiej. Po co wyważać już otwarte drzwi? Jeśli chodzi o rozmiar, no to macie tutaj dwuosobowego kłada, chociaż też nie jest aż taki długi, o tym powiem Wam za chwilę, bo to jest taki, powiedzmy, średniak, bo pomierzyłem sobie też go, pojeździłem już nim też sobie trochę, to też za chwilę do tego przejdziemy. Nawet trochę więcej niż trochę. Nie ciurałem go jeszcze w błocie, bo chciałem go zachować na razie w takiej formie, żeby Wam go przedstawić. Od razu się przyznaję, nie było ciężkiego terenu, dopiero będzie. Jeśli chodzi o tył, zapraszam Cię, Maćku, co mi się bardzo spodobało. Spodobały mi się przede wszystkim te światła. Nie wiem, może to jest też, mówię, moja fanaberia, to powiedzmy taki a la Mustang czy coś. Słuchajcie, następna sprawa, jeśli widzicie, wielowahaczowe zawieszenie. O rozwiązaniach mechanicznych zaraz też Wam opowiem, bo są zgoła inne. Nie jest to oczywiście kopia QJ-a, mimo że to jest oczywiście z Motorlandu. To jest zupełnie inny kład. Nie ma nic wspólnego z marką QJ. Do tego też, znaczy nie ma nic wspólnego, w sensie może to dobrze, niedobrze, ale Nie ma nic wspólnego. nie ma. To jest zupełnie Nie ma. inna fabryka, Tak. zupełnie inne I to jest zupełnie inna konstrukcja. Nic wspólnego. Przejdźmy może do aspektów technicznych, mechanicznych, to co zauważyłem. Możemy to opowiedzieć? Jasne. Z racji tego, że jak wiecie, no, zajmuję się też mechaniką, jeżdżę głównie na kładach marki Can-Am, ale też nie tylko. Nie jestem absolutnie uprzedzony do żadnych chińskich marek, ponieważ uważam, że bardzo prężnie się rozwijają. Zaraz każdy powie, że teraz chwalę Chińczyki. Nie, widzę jak się rozwijają, widzę jak to wszystko prężnie idzie i widzę dokąd to zmierza, więc bardzo fajnie dla nas, że w jakimś tam budżecie będziemy mieli kłady, które będą Was cieszyć. Myślę, że wybór, coraz więcej tego asortymentu powoduje to, że i chyba może i ceny nie będą jakieś takie wygórowane, więc... Ja już znam, więc... A, już znasz cenę? Tak. Okolice 43-44 tysięcy za tego kłada z wyniesioną do góry chłodnicą. W wersji MUD. Tak. Czy będzie miał te koła? W tej wersji będzie miał te koła. Będzie jeszcze wersja nie MUD, czyli nie błotna. Cywilna. Będzie miała trochę inne zawieszenie, wyższy skok, bo tutaj ten skok jest No tak. niższy. Ale już mogę zdradzić, że nie dobija mimo tego. Skakałem trochę nim też, fajnie. Wiadomo, że wersję MUD przy tych dużych kołach, ten skok zawieszenia musi być skrócony, słuchajcie, bo Wam powyrywa plastiki, pozabiera lampy i to jest w każdej melce tak samo. I wersja bez tej chłodnicy wyniesionej okolice około 36 tysięcy złotych. Kłady będą dostępne w październiku 2026, więc Jeszcze jak w tym nagrywamy roku. na początku lipca, to jeszcze w tym roku, więc jeżeli ktoś zamierza kupić coś sobie, zabawkę na jesień czy też zimę, no to myślę, że wybór na pewno powiększy się w październiku. Ale daję Tobie głos. Słucham z uwagą, bo jeszcze takich informacji nie mam, Ja no też ale... tego nie wiedziałem do wczoraj. Ale jak widzę, przyjechałeś przygotowany. Ja tutaj nic nie uzgadniałem, wziąłem, jeżdżę, obserwuję sobie, sprawdzam. Słuchajcie, oczywiście zapomniałem dodać, jest to litrowy kład, jest to silnik w układzie V. Oczywiście wiadomo, że jest to
jakby powiedzmy rozwinięcie Rotaxach z Canama właściwie wygląda identycznie jak w tych wszystkich popularnych markach, czyli Kuge i tak dalej. Też jak wiecie, też jest silnik z Canama jakby G2. Uważam, że to były bardzo dobre konstrukcje, powielają to, nic niezwykłego, sprawdzone, zrobione, fałeczka, skrzynia oczywiście oddzielnie, jak już możemy przejść troszeczkę do technikaliów, no bo wygląd, słuchajcie, to jest ulubiona wasza specyfikacja. Kład długi, dwuosobowy i dodatkowo macie jeszcze z wyniesieniem chłodnicy, czyli można go ciurać w ostrym terenie, a jak słyszę, będą też cywilne wersje, więc tu będziecie mieli wybór. Za 36 000 to powiem, dlaczego tutaj jest coś, co przyciągnęło moją, słuchajcie, uwagę też, jako długoletniego użytkownika kładów. Przede wszystkim to zawieszenie z tyłu wielowahaczowe powoduje to, że ten kład jest bardzo komfortowy. Słuchajcie, nawet w tej wersji MUD dostałem też koła do niego cywilne, do jazdy cywilnej. Jeździłem nim w specyfikacji, powiedzmy, takiej cywilnej. Ten kład się bardzo przyjemnie prowadzi. Co najważniejsze jeszcze, te amortyzatory, jeśli się tym reguluje, jest to bardzo odczuwalne. Nie są to pokrętła, tylko takie w kit. Jak widzicie, skok tego zawieszenia może nie jest aż tak duży, ale też ten kład w tej chwili jest w specyfikacji dosyć opuszczonej. Podniosę go, jeśli pojedziemy w trudny teren, w błoto, porównamy go tam z różnymi innymi markami, bo też chciałbym to zrobić, żeby naocznić wam, czy to się w ogóle sprawdza tam, gdzie on właściwie jest przeznaczony, czyli w ciężkim terenie, w wodzie, w błocie. Zobaczcie, tutaj z przodu są wygięte wahacze, nie jak w innych markach. No nawiążę do Kuge'a też, tak? No bo skoro ty już znasz tą markę, w Kuge'u było prosto. Tu macie bardzo fajnie wygięte wahacze, co wam bardzo, bardzo zwiększa prześwit, więc tutaj dzielność terenowa tego kłada na pewno sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w naturze, ale wydaje mi się, że będzie całkiem dobrze, całkiem fajnie. Bardzo duże mosty. Z przodu macie defer, już takich rozmiarów słusznych. Z tyłu jest jeszcze większy. I co najważniejsze, co mogę wam powiedzieć, te mosty nie wyją. Jeśli tam będzie coś widać, słuchajcie, inna konstrukcja wałów. Wały są bez krzyżaków, wychodzą na prost, co bardzo jest ciężko osiągnąć w kładach, żeby wały szły na prost. Jest to naprawdę... A widzę, że tylko jakaś gumka Tak, jest. bo tam są przeguby, ale takie zupełnie inne. Nie ma krzyżaków, co ogranicza też możliwość awarii i całych tych wszystkich konserwacji. Jak wiecie, ci, co jeżdżą, krzyżaki powodują najwięcej awarii, więc tu macie wał na wprost z tyłu, z przodu i wał na wprost z tyłu. Jest to naprawdę skonstruowane od początku, od podstaw, żeby można było... Tak wygląda trochę jak przegub po prostu. Powiedzmy taki uproszczony. Z zewnątrz jak przegub, tylko zupełnie o innej konstrukcji. Prosty. Tak miała kiedyś Yamaha Grizzly i wszystkie kłady opierały się kiedyś na takiej konstrukcji. To też przyciągnęło moją uwagę, ponieważ im prościej, wiadomo, tym lepiej, bo tutaj nie da się tego oszukać. Słuchajcie, jeździłem nim, nie grzeje się. Chłodnica jest dosyć duża tutaj. Co do dostępu i całej reszcie, to ja wam wszystko opublikuję na swoim kanale. Trochę go też rozbiorę, pokażę wam go. No tu o minusach też porozmawiam, bo nam Za nie chodzi o chwilę. to, żeby tutaj pozachwalać na maksa jak się da, tylko jeśli są jakieś minusy, to chętnie też je usłyszymy. Wszystko zostanie za chwilę tutaj powiedziane. Dodam jeszcze, że to jest taki egzemplarz przedprodukcyjny, no i jedyny w Polsce, też nie chciałem go zepsuć, żeby... Dodajmy też, że on jest niezarejestrowany, więc Też. jazda po drogach Tak, publicznych. zawsze tylko tutaj tor. Pole, las i tor. Tylko. Prywatny teren, tutaj tor, rzeczka, żadnego asfaltu. Pamiętajcie też, żebyście się nie wygłupiali, bo to potrafi się źle skończyć. To one chyba nie są najlepsze do jazdy po asfalcie. się wydaje, jak się nie patrzy. Powiem tak, no wiadomo, że to jest typowa opona błotna, ale na tych kołach, które dostałem, te normalne, cywilne, letnie, można jeździć wszędzie. Nie wiem, jak się jeździ na asfalcie, ponieważ no, nie próbowałem tego robić, więc tutaj, słuchajcie, wracając jeszcze, tu macie schowek pod spodem. Przyznam się szczerze, że raz go zgubiłem, dlatego są inne śrubki, zapomniałem dokręcić, ale to dobrze świadczy, ponieważ Jakbyś nie powiedział, to byśmy się pewnie nie zorientowali. Wiesz? będę też, jak wiozłem, to też zgubiłem schowek, więc i to dobrze rokuje. Słuchajcie, oczywiście wiadomo, jak w każdym kładzie, ci co chyba śledzą, pełnowymiarowa tutaj dźwignia z grzebieniem, co ja bardzo lubię. Nie musicie tutaj trafiać, tylko macie od razu... Tak jak ja to lubię i uważam, że to powinien być standard w każdym kładzie. A to takie losowe, przypadkowe, co powiem, na przykład w Będzie mnie irytowało i w Polarisie, że nie ma tego grzebienia i tam trzeba jednak to
robić inaczej. Jest tu gaz na linkę. Co prawda bardzo lekko chodzi. Jedziecie tym 2 godziny, nie męczy się palec, co myślałem, że na linkę będzie mnie to irytować. Więc tutaj podobno ma być wersja z elektroniczną przepustnicą. Nie wiem, tak gdzieś tam mi się... potwierdzam na razie, Tak, bo nie wiem. podobno, ale to tylko to zostawmy. Nie wiem, czy to wejdzie, czy nie wejdzie, chociaż w wkładzie typu MUD, no to raczej to jest takie mniej potrzebne niż w takiej wersji użytkowej, bo można sobie wtedy zmieniać mapę. Słuchajcie, jeśli chodzi o wyświetlacz, może przejdźmy też kawałek. Trochę teraz do plusów, zaraz dojdziemy i do minusów. Wyświetlacz, może przejdę z tej strony. Tak nam będzie najłatwiej. Wyświetlacz nie jest jakiś tam wydziwiony, taki w różne krzaczki. Jest bardzo czytelny. Oczywiście ma 2 kolory, czyli do jazdy w dzień, do jazdy w nocy. W menu możecie sobie ustawić tam auto, bądź przestawić to samemu. I nawet jak jeździłem, było dużo słońca, jest bardzo przede wszystkim czytelny. Nic tutaj nie potrzeba jakoś tam się przypatrywać. Napędy macie czytelne, to wszystko jest bardzo czytelne. To też jest bardzo istotne, bo jak macie dużo naćkane, i tak na to nikt nie patrzy. Co do napędów, oczywiście macie pełne napędy. No mówię, to jak w każdym kładzie jest. Jest 2 koła, 4 koła i macie 4 koła z przednią blokadą i z blokadą przy tych oponach tego typu. Radzę wam uważać, bo jak zepniecie te napędy wszystkie na stałe, nieopatrzne dodanie gazu, zaraz się urwie półłośka albo coś. To jest standard. Ja blokady... Do najbardziej hardkorowych Bardzo. podjazdów i bez szarpania. I bardzo miękki, grząski teren, od razu wam mogę powiedzieć. Urwiecie półłośkę. Ja na przykład w swoim kanamie blokady nie użyłem praktycznie nigdy. Nie było takiej potrzeby i też nie chcę też urwać, bo to bez względu na markę. Słuchajcie, co by to nie było, jak zepniecie tego kłada, a to jest mocny litrowy silnik, do czego zaraz wrócę, urwiecie na pewno coś. Ta opona jak chwyci, ona nie wybacza. No i trzeba się z tym liczyć, że w terenie potrzebny też jest mózg. Trzeba po prostu myśleć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, co mnie zaciekawiło. Ja już widziałem, wy jeszcze nie. Dlaczego ta obudowa tak odstaje tutaj? Może was to zdziwić, bo może tu jest zupełnie inny wariator. Wariator jakby od skutera śnieżnego. Dlaczego nawiązuje do tego wariatora? Zaciekawiło mnie w ten sposób. Bardzo dobrze oddaje moc. Nie szarpie i słuchajcie, przykładzie tej wielkości na kołach tych cywilnych niesamowicie idzie na gumę, co też nagrałem, wrzucę wam. Pierwszy raz się spotykam z długim kładem. Fakt, że jest to krótkie przełożenie w tej wersji MUD. On normalnie idzie na gumę bez jakiegoś tam szarpania, więc ten wariator naprawdę, a może też być łagodny. Zobaczycie też tą moją ścieżkę zdrowia, jak przejeżdżam przez te rowy. Zupełnie inna konstrukcja. Nigdzie jeszcze nie widziałem tej konstrukcji wariatora. To jest jedyne w swoim rodzaju i to mnie też ciekawiło, jak to będzie się sprawdzać. Niesamowicie dobrze startuje z miejsca i o to chodzi w kładach typu MUD. Według oczywiście mnie, a wiecie, no jeżdżę dosyć długo, więc coś mogę na ten temat powiedzieć. Żeby nie było tak słodko, już wam powiem, co zauważyłem w tej wersji na przykład. Mam nadzieję, że to się zmieni. Tu pokażę wam to później może troszeczkę. Źle skonstruowane wloty. Ja bym tu zrobił inaczej. Wlot jest zasys powietrza do przekładni jest tutaj zbyt nisko. I to ciepłe powietrze z chłodnicy bezpośrednio dmucha i zasysa do silnika, do studzenia przekładni gorące powietrze. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo w tej postaci wiem, jak to jest. Pojedziecie gdzieś, będzie ciepło, będziecie go orać, spali wam pasek. Ale nie jest to żaden problem, ja już sobie tutaj oblukałem, jest dużo miejsca, wystarczy skrzynkę bezpieczników przenieść niżej, wloty zrobić dłuższe. Proste rozwiązanie, zresztą które już sugerowałem wam. Myślę, że ważną rzeczą tutaj jest, żeby powiedzieć wam, że Chińczycy zupełnie inaczej używają kładów No tak, niż my. ale to nie tylko Chińczycy. Oni jeżdżą w rajdach. Ale to nie tylko tego Chińczycy. używają jako Tak. sprzęt rolniczy do targania Tak. ciężkich No. rzeczy, listeczków, przyczepek i tak dalej. I my jak jesteśmy z nimi na spotkaniach, to oni zawsze się pytają, jak to jest możliwe, No. że my to rozwaliliśmy, albo dlaczego u nas ludzie to przerabiają, bo no, u nas Wiem. używa się kładów do zabawy, jest to fan, Tak. fan po prostu, a tam nie do końca jest to fan, Do pracy. bardziej są to maszyny do pracy, dlatego oni nie do końca nas rozumieją, dlaczego
my to niszczymy, ukręcamy w półosie i są zawsze bardzo zdziwieni, bo u nich to w ogóle nie występuje. Ja myślę, że wersja MUD dla nich to jest egzotyka, bo tam nikt nie wpada na takie pomysły, żeby robić takie rzeczy. Ja wiem, bo nasz rynek jest specyficzny, ja sobie z tego zdaję sprawę. I słuchajcie, kłady w wersji MUD zupełnie są inaczej użytkowane. No wiadomo, że ktoś może go kupić i jeździć nim normalnie, ale to jak chcecie jeździć normalnie, słuchajcie, nie bierzcie MUDa. Weźcie sobie normalnego, jak będzie w tej wersji takiej zwykłej. W Będzie... wersji zwykłej będzie miał wyższy skok zawieszenia, będzie miał mniej agresywne opony Właśnie. z tymi łopatami. Właśnie. I taka będzie różnica i on będzie też tańszy trochę. No, Przede wszystkim, bo płacić za coś, z czego nigdy nie skorzystacie, jest to bez sensu. Nie wiem, czy taką zwykłą wersję będzie można przerobić z tą relokacją. Tego jeszcze nie wiem, bo być może, że będzie można dołożyć do zwykłej wersji, jak komuś się znudzi, bo to różne są potrzeby, jeśli chodzi o waszą jazdę. Słuchajcie, te wloty, wyloty, wiadomo, To na minus w takim razie. Tak, to- Ale na szczęście łatwo. bardzo można łatwo. przerobić. Ja już sobie mówię, tutaj wszystko oblukałem. To skrzynka bezpieczników jest tu bez sensu, bo i tak nie wjedziesz tak głęboko w wodę, żeby ją zanurzyć, bo i tak ci się wleje wszędzie, więc Bo ona jest, rozumiem, gdzieś tu nisko, tak? ona, można ją, gdzieś tu są te wloty i wyloty, nie są poprowadzone tak, jak powinny być zrobione, więc uważam, zresztą to już o tym mówiłem, to niżej, to wyżej. Zamienić po prostu skrzynkę bezpieczników niżej, a zasys wyżej, bo wiadomo, że jak się naleje wam wody do filtra, do silnika, no to już jest. Zagas będzie. A jak się wam zamoczy skrzynka, którą można zabezpieczyć wazelinką, tam się nic nie stanie, bo wiadomo, że to nigdy wszystko nie jest hermetyczne. Pamiętajcie, to nie jest kład hermetyczny. Trzeba sobie też przygotować, trzeba sobie zabezpieczać, o czym mówię, że przygotowanie kłada w wersji MUD do sprzedaży wymaga zupełnie innego podejścia, o czym nie wszyscy wiedzą. I jeszcze jedna uwaga dla mnie w tym egzemplarzu. Wibracje z silnika. Nie wiem dlaczego. Może ja jestem przyzwyczajony, słuchajcie, jeżdżąc też Canamem, który jest, jak to zawsze powtarzam, genialnie zrobionym sprzętem, tam wibracje zostały wyeliminowane całkowicie. Są inne poduszki. Tu jest jeszcze taka konstrukcja typowo jak Canam G2, chociaż troszeczkę inaczej podparta. I co powoduje mój dyskomfort? Jak jadę, wibracje po prostu z tego zespołu napędowego i to jest dla mnie taka w sumie kluczowa, jedyna uwaga. Nie mamy niestety do czego porównać, czy to jest przypadłość tylko tego przedprodukcyjnego, jak to nazwać, No to jest, wiesz co, my go nazywamy, po angielsku nazywa się to samplem po prostu, a po polsku wzorem. Czyli Właśnie. Coś takiego, co kupujemy, czy my no wiadomo, sprowadzamy go po to, żeby go obejrzeć. No nie za każdym razem będziemy, wiesz, latać do Chin i sprawdzać, co, jak nam się podoba, bo to bardzo często jest tak, Domyślam że się. jak jedziesz, wiesz, na występy gościnne ci pokazują ładne rzeczy, a potem A to, co kupujesz przychodzi, kontenery i tak, coś innego. okazuje się, że przychodzi coś innego, zgadza się, dlatego... To nasze pewnie doświadczenia, no ale no, wiecie, od technicznej strony tak to wygląda. Słuchajcie, co jeszcze zauważyłem ciekawego, czego nie zauważyłem w żadnym innym kładzie. Już pomijając wibracje z silnika, nie mamy do czego porównać, bo mówię, ja też jestem częściowo przewrażliwiony, bo jak wiecie, czym ja jeżdżę. Więc tutaj to jest też taka moja percepcja, która mi osobiście przeszkadza. Ale także mamy dwa minusy na tą chwilę, które jakby dla mnie są bardzo istotne. Dzielność terenowa zmniejszona przez to, że są za nisko wloty, no i wibracje, które się przenoszą z tego silnika V-ki, które według mnie nie powinny być aż tak duże, ale to trzeba było porównać z innym takim kładem, bo to może być zupełnie jednostkowy przypadek. Nie ma z czym. Umówmy się, Pytałem. Że tutaj pierwsze wrażenia Tak, i on jeszcze pierwsze. prawowity wpierdziel dostanie na pewno, więc wtedy coś dobrego i coś złego może się ujawnić. Słuchajcie, co zauważyłem? Jak jedziecie po korzeniach, co jest dla mnie istotną rzeczą. Ten kład, przede wszystkim od tego powinienem zacząć. On się bardzo dobrze prowadzi. Pierwsza rzecz, ja na niego od razu wsiadłem i po prostu się nim przejechałem. Czy warto nad nim się skupić, czy on się dobrze prowadzi? Bo nie do wszystkich kładów, znaczy do niektórych mam zastrzeżenia, nie będę mówił teraz jakich, bo nie będziemy tutaj tak, no, oczywiście. Dla mnie był warunek, czy się dobrze prowadzi. Słuchajcie, okazuje się, że ten kład się prowadzi rewelacyjnie, przede wszystkim. Nawet na tych oponach, czy na tych dużych 29-calowych, powiedzmy, cywilnych, nie wyrywa wam kierownicy na korzeniach, co jest bardzo dla mnie istotne. Nie musicie go pilnować, nie musicie być zwarci, on was nie łacha, nie rzuca. Bardzo dobrze przyjmuje dołki przy wyższej prędkości, bo też przyznam się jeździłem, on nie myszkuje.
Następna sprawa. Myślałem, że ma mały skręt. To też wam wszystko pokażę na tym swoim tam rondzie takim, w którym testuję wszystkie kłady. Bo ta kierownica, o dziwo, skręca się, znaczy ruch tej kierownicy jest bardzo mały. Nigdy się nie spotkałem w żadnym kładzie, poza tam, zostawmy resztę, jest bardzo mały ruch, ale bardzo dużo skręca się koło. Wykonaj ten ruch jeszcze raz. Zobacz. Czyli proporcjonalnie mały ruch. Ruch kierownicy powoduje duże wychylenie koła, co się nigdy, mówię, kłady, na przykład, już wrócę do tego swojego kanału, ta kierownica to już się prawie kładzie tutaj, wiecie. I dzięki temu wrażenie było takie, mówię, ten kład pewnie nie skręca. I znowu mówię, następny nieskręcający Chińczyk. Słuchajcie, o dziwo skręca bardzo dobrze, co też mnie bardzo zaskoczyło. I tak jak powiedziałem, przede wszystkim prowadzenie tego kłada, pozycja za kierownicą. Wiem, że może się trochę nakręcam, ale albo mi coś pasuje, albo mi to po prostu nie pasuje. Dajmy to jeszcze z tej perspektywy. Zakręć tym kołem, tą kierownicą. Tylko tyle. Zobaczcie, jak to wygląda. Tylko tyle. Wychylają się No. tyle. Zakręć jeszcze raz. Tylko tyle. Takie, wiesz co mi to przypomina? Sportowe układy kierownicy w samochodach, takich sportowych. Tak, w normalnym aucie jest 2,5 Tak. skrętu koła, Tak. chyba, zanim maksymalne wychylenie koła się... Na początku tak dziwnie, bo tak, ale też myślałem, że on przez to będzie taki, kurde, wiesz, że to nie można będzie... Nie, fajnie, bo tak lekko ruszacie, on, kurde, jedzie jak po sznurku. To jest prowadzenie, jeśli chodzi o prowadzenie tego kłada, naprawdę w skali od 1 do 10 daję mu 9, bo 10 to wiadomo... Nikt nie osiąga. Nie, jest jedna marka, która osiąga, ale... Nie, żartuję oczywiście. Słuchajcie, oczywiście to znacie z innych kładów. Podświetlane przyciski, co też dla niektórych laików, którzy jeżdżą czy po nocy, czy coś, to też jest fajne, bo spojrzycie, wszystko wiecie, gdzie macie. Nie musicie tego szukać, tak samo jeśli chodzi o napędy. Też to jest podświetlane. Można do tego przyzwyczaić się. To akurat jestem zwolennikiem tego. To mi się podoba. To też już ma większość tych chińskich jakby kładów. Nie musicie po prostu znać tego na pamięć. Spojrzycie, zerkniecie i to wszystko macie od razu widoczne przy jeździe w nocy. Oczywiście, no wiadomo, że fotel pełnowymiarowy, taki jak ja lubię, z normalnym siedziskiem. Przyznam się, że woziłem też córkę. Dzięki temu możemy pojeździć dwie osoby, nie siedzi jedno na drugim. No tutaj to wiadomo, bardzo fajnie, bardzo to zrobione, jak ktoś lubi jeździć dwie osoby. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem jazdy kładem w dwie osoby, ponieważ... Nie motocyklem, ani kładem, bo Nie. to jest w ogóle nie prowadzi się. I ja się męczę, i ktoś się męczy. Nie wiem, skąd się bierze fenomen kupowania długich kładów, ale w pewnych warunkach te kłady długie prowadzą się lepiej. Ja myślę, że jest to sposób na spędzanie wolnego czasu z dziećmi. Dlatego ludzie pewnie to kupują, bo... Sam pierwszy raz jeździłem z córką, No, co bo wcześniej wszyscy kupują, tego żeby nie robiłem. I wszyscy kupują, żeby błocić do pasa i do kierownicy topić, tylko żeby z dziećmi pojeździć, nie? Więc być może nikt w większości, nie wiem czy w większości, bo nie znam się aż na tym, ale... 90% nie tapla tych kładów w błocie. właśnie, Mniej to więcej. sobie jest. 90%. Dużo ludzi kupuje te kłady Moody ze względu też na wygląd. Bo one naprawdę wyglądają groźnie, wyglądają Potężnie, fantastycznie. no potężnie, Ten akurat tak. wygląda bardzo ładnie, no bo też nawiązuje, wiesz do czego. I wiem skąd się bierze ten fenomen, bo też się kupuje oczami oczywiście, tak? I ja się nie dziwię, mam takiego kurde dzika i to też cieszy gębę. Słuchaj, lepiej daje na głowę, że jedziesz czymś dużym i potężnym, na czym dobrze wyglądasz i co inni oceniają z zewnątrz jako coś ładnego i fajnego, nie? Ostrzegę was też przed jazdą w dwie osoby. Jak wziąłem pierwszy raz, jechałem w ogóle z córką na kładzie, tym kładem, to teraz się już nie mogę jej pozbyć. Właśnie, to jest podpowiedź dla facetów, którzy Tak. chcą z dziećmi spędzać. Tak. Ja akurat ze swoją córką też na motocyklu jeżdżę, więc ja to rozumiem. I jak jej pokazałem, to już koniec. Przepadło, teraz muszę ją ciągle wozić. Dobra, to tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoimi Dziękuję, pierwszymi Maćku. wrażeniami. My oczywiście spotkamy się jeszcze pewnie kilka razy przed finalnym otwarciem kontenera z tym sprzętem, no żeby było wiadomo, czego można się po nim spodziewać.